Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Czy to już czas na elektryka? Michał, witam Cię serdecznie. Witam Cię, Bogdanie, miło Cię znowu zobaczyć i myślę, że będzie kolejny ciekawy odcinek, także zapraszam do oglądania. Tak, i ja zapraszam Państwa też na kanał Michała Na Prąd po Polsce, gdzie robisz bardzo ciekawe testy, zakopane testy. Dziękuję, to już ponad 120 samochodów przetestowanych na tej samej trasie. Jedziemy po prostu z Krakowa w góry i sprawdzamy, czy dany samochód tam dojedzie, ile mu zostanie zasięgu. Niektóre auta nawet parę razy przejadą, ale niektóre ledwo dojeżdżają, więc to myślę, że warto przed zakupem obejrzeć, tak. A my dzisiaj skorzystamy z swojego doświadczenia, bo zgodnie z naszą ostatnią zapowiedzią, na końcu będziemy omawiać samochody do 150 tysięcy złotych i wieloma tymi samochodami jeździłeś, więc podzielisz się z nami doświadczeniami. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? Powiemy o tym, jak sobie radzą samochody elektryczne w zimie. Omówimy rodzaje ogniw w akumulatorach trakcyjnych samochodów elektrycznych. Będzie też sprzedaż samochodów elektrycznych w 2023 roku w Polsce, bo takie dane się teraz pojawiły. No i ostatni temat, w zasadzie przedostatni. Czy czeka nas wojna cenowa na rynku aut elektrycznych? I ostatni, piąty temat. To już powiedziałem na samym początku, czyli samochód do 150 tysięcy złotych. Zapraszamy. Michał, jako użytkownik samochodu elektrycznego muszę Cię o to zapytać. No, mieliśmy kilka tygodni temu, no w sumie 2 tygodnie temu, dość poważne mrozy syberyjskie. Ewenement, bo mrozy zbliżające się do minus 29 w Polsce w tych czasach, takie mamy czasy. No i muszę od tego tematu zacząć. Jak radzi sobie samochód elektryczny, bo przeglądając nawet YouTube'a, są takie skrajne opinie. Jedni twierdzą, że jak go dobrze użytkujesz, masz samochód z dobrym oprogramowaniem, gdzie producent o to zadbał, to nie ma problemów. I z drugiej strony są filmy, że to się kompletnie nie nadaje, elektryki w zimie sobie kompletnie nie radzą, nie dość, że nie można ruszyć, też nigdzie nie można dojechać. Jak to faktycznie jest? Czy w realu wygląda to dużo lepiej niż na YouTubie na przykład, bo tam popularność niestety zdobywają treści, które pokazują coś złego, co się dzieje. Negatywnego. Taka natura ludzka, że szukamy jakichś złych newsów. No, zresztą popatrzeć na wiadomości, tak to przeważnie jest skonfigurowane, żeby złych newsów było jak najwięcej. Albo wiesz, to fani tego kopcącego diesla, tak, kurczę, wiedziałem, miałem rację, że nie kupiłem tego elektryka. Prawda jest zgoła inna. Jak popatrzymy na jakieś twarde statystyki, na przykład jakichś tam firm, które zajmują się uruchamianiem samochodów, które po prostu dalej nie mogły pojechać, no to się okazuje, że elektryki radzą sobie tu statystycznie dużo lepiej. Dużo lepiej sobie też radzą... Ruszyć ruszą. I to faktycznie... Tak, i to ruszają dużo łatwiej niż... Prędzej się doczekamy problemu w aucie spalinowym niż w aucie elektrycznym. No choćby tak z ruszeniem, tak. I potem trzeba o jednym pamiętać. Jak jest duży mróz, trzeba być świadomy, że taki elektryk może mieć połowę zasięgu. Takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że gorzej to już trzeba by było strasznie się starać, natomiast moje doświadczenie tu wieloletnie jest takie, auta zostawiałem w górach, gdzieś stały nawet tydzień na dużym mrozie, potem jechaliśmy z powrotem, była połowa zasięgu i to jedyne, co się działo, natomiast było dużo więcej plusów. Auta zazwyczaj elektryczne można podgrzać z aplikacji, czyli zapominamy o skrobaniu, odśnieżaniu, klikniemy sobie raz czy drugi raz w aplikację, przychodzimy do cieplutkiego, miłego samochodu i to jest po prostu petarda. Też jak jeździmy jakieś krótkie trasy, takie auto natychmiast grzeje, no bo tu jest ogrzewanie zawsze elektryczne, więc ono działa natychmiast i to jest dużo wygodniejsze. I takie auta, nawet testowane na jakiejś tam dalekiej północy, potrafią zachowywać się normalnie, jeździć przy minus 40 stopniach, także tu nie ma żadnych problemów. Mówimy o takich choćby Kia Niro, tam jakiś Norweg bodajże to testował, zostawił auto na takim ekstremalnym mrozie i to auto normalnie się zachowywało, jechało. No wiadomo, że zużycie było większe, natomiast na co dzień dzisiejsze auta mają już takie zasięgi, że mamy tego zasięgu, że to jeśli mamy taką Kiję, przykładowo ma 400 km zasięgu, nawet jeśli będzie miała przy dużych mrozach 200 km, no to i tak wystarczy, żeby choćby z Krakowa pojechać w górę, a już nie mówiąc o codziennej jeździe, gdzie nie jesteśmy w stanie tego wyjeździć. Tak, bo tutaj faktycznie są dwa problemy w mrozach. Jeden problem to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli spadek zasięgu samochodu elektrycznego i tutaj on trochę też zależy od 2 czynników. Pierwszy czynnik to jest chemia ogniw, które mamy w naszym akumulatorze trakcyjnym i może pokażmy tą grafikę tutaj, taki wykres, że generalnie tak do plus 10 stopni, no to nie ma żadnego znaczenia ta temperatura dla samochodu elektrycznego, ale później jak temperatura zaczyna nam spadać poniżej tych plus 10 stopni, no to zaczyna się ten sukcesywny spadek, wraz z spadającą temperaturą spada nam dostępna pojemność
I tu jednak zależy to od chemii, jaką mamy zastosowaną. Czyli ogniwa, które mają dodatek niklu i kobaltu, czyli NMC, one radzą sobie lepiej. I tutaj nawet przy minus 20 faktycznie te 50% zasięgu powinniśmy mieć, tego takiego nominalnego, bo ty chyba masz tego typu ogniwa. Tak. Z tego co pamiętam, to NMC jest właśnie w nim. Tak. Z kolei jeżeli mamy ogniwa LFP, no to może być spadek dużo większy. I tu faktycznie, jeżeli producent nie zadbał o to, żeby ten akumulator był podgrzewany, tudzież nie garażujemy samochodu, no to faktycznie na ogniwach LFP możemy mieć problem, żeby ten zasięg mieć jakiś taki sensowny w bardzo niskich temperaturach. Ale jest jeszcze druga kwestia, którą też warto omówić, która może być dla wielu ważniejsza, to jest kwestia ładowania. No bo jeżeli akumulator trakcyjny jest głęboko wyziębiony, no to on też nie będzie w stanie przyjmować dużych prądów. Tak, po prostu będzie się dłużej ładował i tutaj też trzeba rozgraniczyć właśnie na ogniwa LFP i NMC, bo LFP faktycznie jak zamarznie, w cudzysłowie on oczywiście nie zamarza, ale powiedzmy, że schodzimy poniżej zera, no to on może się faktycznie w ogóle nie ładować. Tak, to i one robią się tak leniwe, że nie chcą. Tak, że podpinamy się pod stację ładowania, widzimy tam jakieś 2-3 kW, natomiast te 2-3 kW to w zasadzie nie idzie w baterię, tylko idzie w grzałki, które tą baterię wygrzeją. My jak ją wygrzeją, to zaczyna się proces ładowania, więc tracimy na przykład 20 minut czy pół godziny na to, że się wygrzewa bateria i w tym czasie się ta bateria w ogóle nie ładuje. W przypadku NMC już jest lepiej, bo ta bateria po prostu będzie się ładować 2-3 razy wolniej, teraz będzie się ładować i tutaj różnie producenci do tego podeszli. Niektórzy producenci w czasie ładowania włączają się grzałki, że jak auto zobaczy, że jesteśmy podpięci do stacji, no to wtedy natychmiast uruchamia grzałki i ta bateria nam się podgrzewa. Nie dość, że podgrzewa się samoistnie, no bo przepływ prądu ją podgrzewa, to podgrzewają jeszcze grzałki, no i tam po 15 minutach na przykład dochodzimy do tych już prawie że letniej krzywej ładowania. Natomiast niektórzy producenci mają to lepiej ogarnięte, bo albo nawigacja ustawiona po superchargerach czy po jakichś innych stacjach nawigacja potrafi wymusić podgrzanie akumulatora tak, żebyśmy podjechali już gotowym samochodem i ładowali się z pełnymi mocami, albo w niektórych autach możemy to wymusić z menu, z przycisku, po prostu musimy sami zadbać o to, że jedziemy na ładowarkę, podgrzej baterię, bo inaczej będziesz tam stał dodatkowe pół godziny na przykład. Albo godzinę nawet, jak są duże mrozy. Tak, jak są duże mrozy, no to trzeba mieć tego świadomość i też tak na marginesie może dodam, że jak są duże mrozy, to trzeba patrzeć w te kable, bo czasami się komuś nie chce uruchomić ładowania. Osobiście miałem taki przypadek, że ktoś źle odłożył kabel. Tam po prostu nawiało śniegu, jak nawiało śniegu przy dużym mrozie, no to zanim nie bardzo chciało to ładowanie w ogóle wystartować, wystarczyło tą wtyczkę tam trochę oczepać, pozbyć się tego śniegu z wtyczki i nagle wszystko ruszyło. I to są takie drobiazgi w sumie, no ale dość ważne. Tak jak w dieslu musimy wiedzieć, że jak mamy auto zatankowane we wrześniu, nie jeździliśmy nim za bardzo, a diesel ma duży zasięg, no to może się okazać, że zimą po prostu nam to paliwo zamarznie, no to tu trzeba wiedzieć, że baterię musimy podgrzać, a jak się nie chce wystartować ładowanie, to musimy wiedzieć, że trzeba popatrzeć, czy tam czasem nie ma śniegu w tym gnieździe albo w kablu, nie? Ale widzisz, ale trochę mi tutaj brakuje jednak pewnej standaryzacji, no bo jak wybierasz sobie na nawigacji, że jedziesz na stację ładowania, no to domyślnie algorytm tego samochodu powinien w odpowiednim czasie tą baterię zacząć podgrzewać, żeby ją szybko ładować, no bo też wiesz, no czas, który ty tracisz, to jest jedno, ale drugie też blokujesz tą stację dla innych, no bo musisz się najpierw nagrzać, żeby się później doładować. Choć przed nagraniem rozmawialiśmy, według mnie taki przycisk, na przykład programowalny, czy w ogóle na stałe podgrzej baterię, no też jest bardzo dobrym rozwiązaniem, no bo nie zawsze musisz wybierać stację ładowania na nią jadąc, no bo po prostu ją znasz, bo przejeżdżasz tą trasą codziennie, no to nie musisz jej ustawiać. Tak, ja bym chciał mieć możliwość ręcznego wyboru, bo to ja wiem, czy będę tam stał godzinę, bo jem obiad, czy potrzebuję tylko naładować, bo jadę w trasę, a zupełnie też trzeba powiedzieć, że na co dzień jeśli nie mamy baterii LFP, to w zasadzie możemy zapomnieć w ogóle o ogrzewaniu, bo jeżdżąc na co dzień, ładując się z zwykłego gniazdka, to są tak małe moce, czy nawet ładując się z siły, że to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Jak naładujemy auto do pełna, no to tutaj wiadomo, że jak bateria jest zimna, to wtedy będziemy mieli słabszą rekuperację, czyli mniej energii będzie wchodzić do baterii. To spróbujmy z tego zrobić jakieś rekomendacje, bo jeżeli masz samochód, który garażujesz, tak jak ty, no to tutaj nie będzie miało chyba tak dużego znaczenia, czy wybierzesz sobie samochód z ogniwami NMC czy LFP pod kątem użytkowania w zimie. No bo taki samochód w garażu, zakładam, że tam jest temperatura dodatnia, a bardzo często jest powyżej 10 stopni, więc to nie będzie miało wpływu. Nawet dzisiaj sprawdziłem temperaturę mojej baterii. Tak? Teraz robię taki test, że przez te duże mrozy nie grzałem w ogóle garażu. Mam grzejnik w garażu, ale nie grzałem. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć i
No, dzisiaj temperatura moich baterii to było 12 stopni, więc okay, jest całkiem bardzo, bardzo w porządku. Akurat w przypadku mojego samochodu, jeśli chcecie zobaczyć pełną moc ładowania, to muszę mieć 25 stopni, ale te 12 stopni to jest taka temperatura, że ja nie widzę spadku zasięgu. Ładowanie rozpocznie się nam zamiast 70 paru kilowatów 50 kilowatów, więc generalnie nic się... Akceptowalnie. Wszystko jest akceptowalnie, więc tutaj w ogóle nie mam problemu, pomimo tego, że mieliśmy okres dużych mrozów, no garaż nieogrzewany, no oczywiście w domu, no nie zeszedł poniżej 10 stopni. Też trzeba pamiętać, że jak jeździmy tym autem na co dzień, no to tutaj akurat mój samochód no troszkę tą baterię podgrzeje na skutek po prostu pracy tej baterii. Nie jest to dużo, ale zawsze coś, tak. A do tego nawet ładowanie z siły w domu 11 kW też jak tam zajdzie chyba poniżej parunastu stopni, też potrafi troszkę baterię sobie podciągnąć o kilka stopni, więc tak. Już ta temperatura będzie i tak wyższa niż to, co mamy w garażu, no bo to auto pracując, jeżdżąc, tą temperaturę troszkę sobie podnosi. Dobra, a teraz mamy taki przypadek, gdzie nie mamy garażu ani podziemnego, ani w domu, parkujemy tak, jak to się mówi, pod chmurką, no to tutaj ja bym jednak rekomendował, żeby wybierać samochody z ogniwami NMC, albo jeżeli się decydujemy na LFP, no to mieć pewność, że producent dobrze ogarniał kwestię podgrzewania baterii, bo w niektórych modelach, szczególnie chińskich, jeszcze z tym problemy są. Różnie z tym jest. I tutaj na początku Tesla, jak wprowadziła LFP, to też były z tym problemy, że te baterie były za zimne, te auta potem traciły moc, no generalnie za wolno się ładowały. Za długo potem trwało podgrzanie tej baterii, natomiast to był tylko moment, nie? Tam może miesiąc, dwa i natychmiast poszły aktualizacje za tym i na dzień dzisiejszy mam kolegę, który osobiście jeździ takim autem z LFP i on nie zauważa żadnych problemów, to wszystko się dzieje poza świadomością użytkownika. Tak. To auto tam jak się ładuje w nocy, to tam podgrzeje sobie trochę tą baterię. No wszystko tak działa, że użytkownik w zasadzie nie widzi w ogóle, że problem istnieje. Na przeciwległym biegunie mam informację od kolegów, którzy zakupili Ceresa i w poprzedniej zimy akurat mieli duże problemy z tymi autami, bo te auta nie dość, że zjadały z gniazdka strasznej ilości energii, bo one ciągle tą baterię grzały podczas ładowania, to już zżerało dużo energii. Czyli to dobrze ogarnęli ogrzewanie. Tak, natomiast koniec końców to auto jak wyjeżdżało na miasto, to i tak zdążyło się na tyle wychłodzić, że przy jakimś próbie szybkiego ładowania potrafiło stać pół godziny czy godzinę i w ogóle to ładowanie praktycznie nie startowało, tylko grzało baterię. No tam to coś tam próbowali ogarnąć, natomiast w praktyce coś to nie działało. Nie? Może teraz jakieś będą aktualizacje, może to się poprawi, bo ja widzę, że jest jakiś postęp, natomiast no są marki, które to szybko ogarniają, jak jakiś problem zaistnieje, są takie, które nie do końca ogarniają. W mojej Kii to jest pierwsze Niro. Do dzisiaj nie ma możliwości podgrzania choćby akumulatora przed ładowaniem. Dopiero wpięcie kabla powoduje, że auto się podgrzeje i to jest słabe. Natomiast w nowych modelach już na szczęście nawigacja wygrzeje baterię. Także no dużo jeszcze pracy takiej właśnie programistycznej przed producentami niż technicznej, ale kontynuujmy ten temat poświęcony właśnie ogniwom, bo też Państwo pytaliście w komentarzach o te tematy. Jakie są różnice? Bo już o tym powiedzieliśmy, są różnice związane z ładowaniem i utratą pojemności między poszczególnymi ogniwami, ale tych różnic jest trochę więcej, no bo skąd się w ogóle pojawiły ogniwa LFP w samochodach elektrycznych? One się pojawiły głównie za sprawą tego, że... Niech zgadnę, ceny. Ceny, tak, bo ogniwa LFP, które zdominowały chińskich producentów ogniw, no bo tam ta technologia w Chinach była długi czas rozwijana, one mają poza ceną też pewne swoje zalety. No na przykład te ogniwa lubią ładowanie do 100%, a przynajmniej im to nie przeszkadza. Dużo mniej na pewno. Tak, więc mając ogniwa LFP w samochodzie nie ma problemu, żeby się rozładowywać praktycznie do zera, ale to nie jest takie zero ogniwa, tylko to jest zero, które producent ustawia jako koniec, tak? I nie ma problemu, żeby ładować się do 100% w takim codziennym cyklu, w przeciwieństwie do NMC, których producenci w większości zalecają, żeby te ładowania, te cykle były 20-80%, żeby wydłużyć żywotność takiego... Chciałem na to proste wytłumaczenie. Jeśli w przypadku LFP mamy generalnie nawet 10 razy tyle cykli, mówiąc o cyklach od 0 do 100%, no to nie ma problemu, bo to takie LFP przeżyje każdy samochód. Natomiast w przypadku NMC mamy tych cykli mniej, natomiast tych cykli można sobie powiększyć. Powiedzmy, takie ogniwo, tak strzelam troszkę, od 0 do 100% ładowane niech wytrzyma dla prostoty obliczeń 1000 cykli, to jeśli mu zawężymy ten zakres 20-80%, to nagle się może okazać, że mamy 10 tysięcy połowicznych cykli, co i tak daje nam dużo większy przebieg samochodu. To jest właśnie druga kwestia, o której powiedziałeś. I to warto, żeby wybrzmiała. Ogniwa LFP mają tak domyślnie, jakbyśmy te cykle zrobili takie same, no to one będą miały ich więcej,
niż właśnie NMC. I tutaj dużo mówimy o tych dwóch, no bo one dominują w samochodach elektrycznych. Zdecydowanie. Tego jest zdecydowanie najwięcej. Ale są też jeszcze dalsze różnice. No, NMC będą się ładować wyższymi prądami niż LFP, czyli jeżeli szukamy samochodu, który będzie miał te bardzo wysokie moce ładowania, no to statystycznie osiągniemy to bardziej na ogniwach NMC niż na LFP. Czy tutaj... Choć to też zależy od producenta. Też zależy od producenta, bo ja tutaj robiłem taką analizę Tesli, chyba Model 3 i wychodzi, że obydwa ogniwa, czyli te mniejsze LFP i te większe NMC ładują się tam mniej więcej 3C, czyli prąd to jest 3 razy pojemność, tak. Jeśli chodzi o po prostu liczby. Natomiast w tej samej obudowie LFP zmieściła się po prostu mniejsza bateria, mniej kilowatogodzin. No jeśli mamy mniej kilowatogodzin, to mamy też mniejsze prądy ładowania i tu mamy w piku 170 kW, a w przypadku tej większej baterii, gdzie jest większa pojemność akumulatora, mamy 250 kW, ale to wynika po prostu z tego, że to jest takie samo C, natomiast przy większej pojemności, no to się mnoży na większy pik ładowania. Tak, ale jakby, żeby też być może precyzyjnym, że chemia NMC pozwala producentowi na osiągnięcie wyższych mocy ładowania niż LFP, choć oczywiście można znaleźć pewnie takie ogniwo LFP, które się ładuje lepiej, czy z większą mocą niż jakieś ogniwo NMC, no bo to już zależy od tego, jak producent podszedł do budowy tego ogniwa. No i różnica dość istotna to jest gęstość energii. NMC mają tą gęstość wyższą, LFP mają tą gęstość niższą. Tak, to jest największa różnica między tymi bateriami. I też dobrze zaznaczyłeś, że różni producenci mają różne tutaj, choćby NMC, różne ogniwa, bo były 811, 622. Chodziło tutaj o składy różnych pierwiastków. Tak. I coś, co dzisiaj wrzucamy do jednego worka jako NMC, no to opowiadamy o tym globalnie, bo jakbyśmy chcieli wejść dzisiaj w każdego producenta i w każdą chemię, to ten odcinek trwałby 10 godzin, a i tak byśmy na pewno coś pominęli. Oczywiście, nie? Tutaj chcemy takie generalne różnice gdzieś dla Państwa wyartykułować, no bo mamy jeszcze dwa. Mamy NCA, które de facto możemy znaleźć tylko w Teslach, o ile dobrze kojarzę, produkowane przez Panasonica i to chyba w Teslach, które są sprzedawane na amerykańskim rynku głównie, bo tam... Tesla wszystkie baterie już na dzień dzisiejszy chyba wkłada do tych swoich samochodów, zależy jaki model, jaki rocznik, także tutaj mamy pełną dowolność. I jakie tutaj cechy charakterystyczne? No, największa gęstość energii, to zdecydowana zaleta. Najszybsze ładowania się na tym typie ogniw osiąga, ale niestety też najmniej cykli. Ładowania mają ogniwa NC, ale nimi się nie będziemy szczególnie długo zajmować, no bo tak jak mówię, to jest jeden producent i bardzo ograniczona podaż tych ogniw. Co jest ciekawego, o czym warto powiedzieć, to też pewne udoskonalenie ogniw LFP poprzez dodatek manganu, czyli LMFP. To jest taka nowość. To jest taka nowość, taka ewolucja, bym powiedział, właśnie tych ogniw LFP. Dodanie tego manganu powoduje to, że rośnie nam gęstość energii, czyli zbliżamy się do tego, co mamy w NMC, ale też nam spada liczba cykli ładowania. Więc to jest no, taki jednak chyba pożądany trend w samochodach elektrycznych, no bo ta gęstość energii jest tutaj mocno kluczowa, no bo to wpływa i na masę, i na tą, jaką pojemność możemy tej baterii osiągnąć. Ja bym to może tak troszkę przyrównał do aut spalinowych. Mieliśmy silniki benzynowe, mieliśmy diesla, mieliśmy hybrydowe, 3-cylindrowe, 6-cylindrowe, 8-cylindrowe. To teraz troszkę wchodzimy w temat baterii i tu też będą baterie do miejskich samochodów, gdzie tam nie ma znaczenia szybkość ładowania, nie ma znaczenia ile ta bateria do końca waży, bo tam nie potrzebujemy dużej baterii, bo to auto i tak będzie robiło dziennie co najwyżej 100 km. Natomiast wchodzimy potem w auta na przykład, które wykorzystujemy na długie trasy, no to tutaj już inna chemia, inne baterie, bo inne potrzeby, nie? Także myślę, że to tutaj rynek wypełni wszystkie te nisze. Ale mówiąc o chemii ogniw, to też musimy trochę powiedzieć o bezpieczeństwie. To jest temat drażliwy i temat rzeka, bo ty wiemy, że samochody elektryczne są bezpieczne, bo to też potwierdzają bezpieczne i bezpieczniejsze. I bezpieczniejsze niż spalinowe, ale jednak wiele osób ma tutaj pewne obawy. I też panuje takie przekonanie, że ogniwa LFP są bezpieczniejsze przez to, że mają tą wyższą temperaturę progu wydzielenia gazów i progu ucieczki termicznej, ale też tylko czysto statystycznie. No bo są prowadzone testy, nawet pisaliśmy o nich na łamach redakcji Globenergia, gdzie oczywiście statystycznie LFP ten poziom bezpieczeństwa mają wyższe, ale można znaleźć ogniwa LFP,
które mają te parametry gorsze od NMC. Co jeszcze raz potwierdza, że tutaj ważniejsza jest jakość produkcji, podejście producenta do danego ogniwa niż sama chemia. No tak, no jeszcze liczy się coś takiego jak obudowa choćby baterii. Niektóre auta elektryczne mają tak pancerne obudowy, że może być auto totalnie skasowane i praktycznie auto osobowe jest w stanie skasować busa i w busie jest problem, w elektryku nic się nikomu nie dzieje i w baterii też się nic nie dzieje zazwyczaj. Także tutaj te baterie są bardzo dobrze chronione przez producentów. Na dzień dzisiejszy producenci myślę, że robią taki overengineering, tak się chyba to nazywało, czyli robią to lepsze niż by trzeba było. Tak. Także tutaj... Bo się też uczą, bo się też boją. Tak. Bo boją się chociażby czas nauki. Pozwów i tak dalej, więc to masz rację. Robią te akumulatory trakcyjne bardziej bezpieczne niż de facto mogliby, no bo się boją, że jednak coś może wyjść. Coś może później tak. Coś może później tak, dokładnie. Ale też w komentarzach pisaliście Państwo o to, czy będziemy mieć za chwilę rewolucję na rynku ogniw i możemy sobie zapomnieć, że o litowo-jonowych pojawią się sodowo-jonowe, a jeżeli chodzi o lid, no to będziemy skazani na ogniwa ze stałym elektrolitem. Dzisiaj też o tym powiemy, ale tu od razu na samym początku uspokoiłbym, w mojej ocenie do końca dekady ogniwa litowo-jonowe, czy to LFP, czy NMC, pewnie będą ciągle dominować w samochodach elektrycznych, bo też musimy mieć świadomość tego, że coś zostało opracowane w laboratorium, przetestowane na tym laboratorium, zostało to udowodnione, że to działa i to ma sens, to do wybudowania fabryki, w której masowo się to będzie produkować, to są naprawdę lata. A mówiąc lata, często to jest 5 lat, 7 lat, bądź dekada. Tak. Więc tutaj też bym studził emocje, bo bardzo często dochodzą do mnie takie głosy. A to ja może nie kupię w tym roku elektryka, bo to bez sensu, bo za rok już będą takie ogniwa, że to, co bym kupił teraz, to będzie starością. Tak szybko ten postęp technologiczny nie następuje. Niemniej jednak są te dwie technologie, czyli ogniwa sodowo-jonowe i ogniwa tak zwane solid state, czyli ze stałym elektrolitem, których warto trochę powiedzieć, bo to faktycznie może być przyszłość i może być częściowo rewolucja. I zacznijmy od tych sodowo-jonowych. Czyli w takim największym uproszczeniu różnica jest taka, czyli zamiast litu mamy sód, czyli zamiast jonów litu mamy jony sodu. Czyli myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodziło o pieniądze. Chodzi o pieniądze, tak. Chodzi o pieniądze, bo oczywiście jak popatrzymy sobie na pierwiastki, które są użyte właśnie w ogniwach sodowo-jonowych, no to one są tańsze, ale też chodzi o dostępność. Litu w skorupie ziemskiej jest mało, czyli relatywnie mało, a sodu jest mnóstwo. W opór. Tak, i tutaj pozyskiwanie tego sodu nie jest żadnym problemem, ale jest jedna dość istotna wada. Największą wadą z punktu widzenia samochodów elektrycznych to jest niższa gęstość energii. No bo jak na LFP nie ma problemu, żeby osiągnąć teraz 200 watogodzin z kilograma, no to na sodowo-jonowych dochodzimy do 160, a gdzieś tam producenci przebąkują, że w przeciągu najbliższych lat kolejnej generacji będą zbliżać się do 200. Czyli są słabsze niż słabe litowo-jonowe. No ale znowu tak wejdę trochę ci w słowo, że to znajdzie swój rynek. Znajdzie to rynek choćby w jakichś mniejszych autach, w autach miejskich. Dokładnie. Znajdzie pewnie w magazynach energii, tak już zahaczając o inne tematy. Myślę, że tutaj ten rozwój to nie będzie jakaś rewolucja, to będzie ewolucja i dopełnienie różnych potrzeb, bo nie każdy potrzebuje w baterii 100 kWh. Mamy dzisiaj w rodzinach zazwyczaj po 2, po 3 samochody i jeden dokupowany elektryk jako miejski, bo zazwyczaj tak się to zaczyna od jakiegoś jednego elektryka w rodzinie, no to on nie musi mieć jakichś kosmicznych parametrów. Ważne, żeby on był tani, bezawaryjny i nie generował takich kosztów na co dzień, nie? I to się z tą zgadzam. Ja też uważam, że one w pierwszej kolejności trafią do małych, miejskich samochodów, gdzie też szuka się oszczędności na każdym kroku. Ale jednak ogniwa sodowo-jonowe mają jedną ważną zaletę w naszym klimacie. Bardzo dobrze radzą sobie i to w bardzo niskich temperaturach. Spadek pojemności przy minus 20 jest na poziomie 10, 8, 5%, więc tu niezauważalny, więc można sobie wyobrazić, że mam taki samochód, stawiam go pod blokiem, jest minus 20, rano do niego wsiadam i mam praktycznie full zasięg, taki jak powinien wynikać z nominalnej pojemności, więc to jest duża zaleta. Ja też słyszałem, że niektórzy producenci wpadli na pomysł, żeby robić taki miks, że w tym akumulatorze... Hybrydowe baterie. Tak, hybrydowe, że w tym akumulatorze trakcyjnym w większości będą
ogniwa sodowo-jonowe, oczywiście w pakietach, ale trochę pakietów będzie sodowo-jonowych właśnie po to, żeby przy tych niskich temperaturach tą część pojemności zawsze mieć dyspozycyjną. No ciekawy pomysł, ciekawe czy on się uda, ale to jest też ważna kwestia, na jakim etapie rozwoju jesteśmy. Czy to jest technologia, która jest w laboratorium, czy to jest technologia, która już trafia na rynek i tu nie jest tak źle, bo jeden z największych producentów na świecie, BYD, ogłosił, że będzie produkował ogniwa sodowo-jonowe w wielkości 30 gigawatogodzin rocznie. To już poważne liczby. To już poważnie, to już jest poważna fabryka. Też Stellantis ogłosił, że będzie budował fabrykę. Tam te produkcje są dużo mniejsze, na razie zakładane, ale to już technologia, która wyszła z laboratoriów i zaczyna być wdrażana do takiego do realnej gospodarki. Ja też szukałem informacji, czy są samochody, które mają baterie sodowo-jonowe i znalazłem taki jeden. To mnie zaskoczyłeś dzisiaj. Tak, udało mi się Ciebie zaskoczyć, to dla mnie wielki sukces. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą nazwę Huawei. Nowa marka w ramach Jack. Malutki miejski samochodzik, który ma mieć baterię o pojemności zaledwie 23 kWh, zasięg gdzieś na poziomie 230 km, czyli taki typowo mały miejski samochodzik, ale właśnie ma być, do jego produkcji mają być użyte baterie sodowo-jonowe, więc widać, że jest to technologia, która gdzieś nieśmiało, ale zaczyna już trafiać do realnego użytku. Jak tylko dodam, że to jest pojazd, którego bardzo potrzeba na choćby naszym rynku. Tutaj na rynku Europy Wschodniej brakuje takich tanich elektryków. No ludzie chcą spróbować tej technologii, bo widać, że jest ciekawość jazdy na prądzie. Natomiast brakuje takich modeli, które można kupić za 30-50 tysięcy. No teraz niedawno Dacia zrobiła dość dobrą promocję na Springa i Springa po dopłacie można mieć poniżej 50 tysięcy. Natomiast to jest na razie jedyny taki model. Nie każdemu taka Dacia pasuje, nie każdemu się podoba i myślę, że taki pojazd jakby był poniżej 50 tysięcy, to myślę, że by namieszał na rynku, bo od czegoś trzeba zacząć i no tutaj dobrze, że pojawia się technologia, która jest przystępniejsza cenowo. Tak, patrząc na mały samochód, jeśli tam będzie 23 kWh, jeśli to będzie pojemność netto, to takie auta małe, miejskie, jak ktoś normalnie jeździ delikatnie, są w stanie zużywać nawet 10 kWh na 100 km, więc faktycznie realnie można będzie tym zrobić 200 km. Myślę, że to jest w stanie więcej po mieście przejechać. Średnia prędkość jazdy po Krakowie to jest 30 na godzinę, więc to jest 7 godzin jazdy. Tak. To myślę, że wystarczy nawet na grzymienie zejdzie niż na jazdę po Krakowie czasami. Tak jest. Czasami tak jest, ale na pewno ten temat będziemy śledzić. Ale ja to widzę tak, czyli mamy te samochody takie miejskie, gdzieś tam te ogniwa sodowo-jonowe pewnie coraz śmielej będą wchodzić, ale z drugiej strony mamy te samochody premium, czy super samochody, czy samochody z górnej półki, gdzie jednak ciągle bardzo ważne będzie wydłużanie zasięgu, poprawianie parametrów, obniżanie masy baterii, żeby ten samochód miał jeszcze lepsze właściwości jezdne. I tutaj takim świętym gralem są te ogniwa ze stałym elektrolitem. Dobrze, że powiedziałeś świętym gralem, bo o tych ogniwach Solid State to ja tak czytam od chyba paręnastu lat i cały czas są informacje, że to tam za kilka lat coś będzie się działo. Jeszcze nie miałem elektryka. Elektrykiem jeździmy od 2017 roku, czyli 7 lat, tak? I już wtedy miały być. I wtedy już zaraz miały być, więc tu cenna uwaga. Ale to wiesz, to jest ciekawe, jak się prezentację Toyoty ogląda, to nie tak co kilka lat tylko wydłużają ten okres, kiedy ten Solid State będzie, czyli już tam prawie już do niego dochodzą. Tam są bardzo fajne parametry, natomiast mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo problemów. Jest mnóstwo problemów. Bo to już rozmawiałem kiedyś z panem Fiskarcem, który takie super samochody na jakichś targach go spotkałem i on też o tym Solid State opowiadał. Ja o tym słyszę od wielu lat. I to wszystko tam super wygląda w laboratorium, natomiast gdzieś tam się pojawia no właśnie masę problemów i gdzieś mają producenci problem z przeskoczeniem tych problemów. Ja myślę, że przejdą i przeskoczą w końcu, natomiast gdzieś to właśnie wydłuża ten debiut rynkowy. Problemów jest cała masa, chociażby takie, że tam te dendryty litowe się tworzą, przebijają ten stały elektrolit i tak dalej. No, jest mnóstwo problemów, ale warto powiedzieć w ogóle, po pierwsze, że to nie jest jakby jedna technologia, na którą wszyscy pracują. Tam też jest kombinacja bardzo wielu sposobów budowy tego ogniwa. Od takich dla mnie bardzo ciekawych, czyli bezanodowych, że tam po prostu ta anoda się tworzy wraz z
z pracą takiego ogniwa, więc jest bardzo wiele różnych podejść do tego, ale w ogóle dlaczego się nad tym pracuje? Dlatego, że po pierwsze tego typu ogniwa są w stanie mieć dużo wyższe gęstości energii. Tutaj mówi się o grubo ponad 300 Wh na kilogram. Niektórzy nawet twierdzą, że 400-500 jest do osiągnięcia. No to są... No słyszałem o takich wartościach jak 500 Wh, tak. Czyli to mamy 2 kg, to mamy już kilowatogodzinę. 200 kg tak. mamy tych kilowatogodzin. Ale tutaj to bym na razie włożył trochę, wiesz... No między bajki może trochę. Może źle. Na dekadę, bo tu mówimy o takich teoretycznych możliwościach. To, co faktycznie jest, bo to też nie są ogniwa, których nie ma. Ogniwa są prototypy, które są testowane, lepiej, gorzej. Więc w tej pewnie pierwszej produkcji będziemy mieć trochę ponad 300, to i tak jest lepiej niż obecnie. Ale co? Bardzo niską degradację mają, czyli teoretycznie taki samochód może zrobić z 1 000 000 kilometrów bez problemu, więc wszystkie te takie obawy, że te samochody elektryczne będą bardzo krótko żyły, no bo nie będzie praktycznie rynku wtórnego, bo trzeba będzie wymieniać drogie baterie, tutaj trochę odchodzą w zapomnienie. Ale w ogóle zahaczyłeś o bardzo ważny temat. Jeśli popatrzymy, że takie ogniwo nawet miałoby przeżyć tylko 1000 cykli, to trzeba pamiętać, że w dzisiejszym aucie choćby z zasięgiem 300 km, 1000 cykli to jest 300 000 km. Tak. Natomiast jeśli będziemy go troszkę lepiej traktować, czyli ładować w przedziale na przykład 20-80, to dochodzimy do 1 000 000 km, więc tutaj te obawy o degradację gdzieś tam zapoczątkowane w czasach Nissana Leafa, który przegrzewał baterię, wszystko było źle. Myślę, że dzisiaj już są bezpodstawne. Jeśli ktoś cokolwiek na ten temat wie, to bateria wytrzyma więcej niż auto. Tak, ale jednak jest to pewien atut, że masz zdecydowanie. Że degradację też będziesz miał dużo mniejszą, czyli masz samochód, który będzie miał 10 lat i on będzie miał 5% degradacji. No tak, też jest jakaś zaleta. Czas jest też czynnikiem, który degraduje baterię. Tak. Kolejna rzecz bardzo istotna i właśnie dlaczego mówię, że samochody premium, no bo tego typu ogniwa można bardzo szybko ładować, bardzo dużymi prądami. Już abstrahuję od tego, czy są takie ładowarki, czy będą takie ładowarki, ale taka teoretyczna możliwość jest, więc ci, którzy będą właśnie chcieli mieć samochód na dłuższe trasy, tu w oparciu o tego typu ogniwa można budować samochody z zasięgiem 1000 km, czyli tak jak masz na dieslu i który możesz tak de facto ładować w kilkanaście minut. No to jest teoretycznie możliwe. Stąd też to, że wielu producentów nad tym pracuje, no bo i pracuje Toyota, choć w przypadku Toyoty to ja mam czasem wrażenie, że oni głównie nad PowerPointami pracują o tych ogniwach, ale też w Europie, na przykład BMW, nad tym pracuje oczywiście ze startupami, bo to się często tak odbywa, że ktoś gdzieś na uniwersytecie wynajduje ciekawe rozwiązanie, buduje startup i wtedy taki koncern wchodzi w ten startup głównie z kapitałem i próbuje go rozwinąć. Więc są też pierwsze samochody, które mają tego typu ogniwa. Takimi ogniwami dla sceptyków, bo jeśli tutaj dojdziemy do parametrów zasięgowych, prędkości ładowania, jak w przypadku samochodów spalinowych, no to będą idealne ogniwa dla sceptyków i rynek to wie, że sceptyków jest dużo. Wysoka. Natomiast to są rynki, gdzie tam cena nie jest najważniejsza i jest naprawdę w skali Europy czy świata dużo klientów, którzy zapłacą za to, żeby jeździć jak spalinowym, a mieć jednak elektryczny. I myślę, że tutaj Solid State dlatego tak jest mocny nacisk na to, żeby ktoś w końcu przełamał tą barierę i wprowadził to na rynek. I stąd no właśnie duży gracze jak BMW czy Toyota gdzieś chcą, no i wielu innych. Który to przeskoczy, myślę, że będzie miał duży kawałek tortu dla siebie, nie? Właśnie wśród sceptyków, tak bym to myślał. Ale powiedzmy o wadach. No taka bardzo ważna wada, brak masowej produkcji obecnie tego typu ogniw. No i wysoka cena. I to jest właśnie kwestia chyba kluczowa, która w mojej ocenie będzie powodować to, że w najbliższych latach nie będziemy mieć masowo samochodów z ogniwami ze stałym elektrolitem. I też podtrzymuję tą moją tezę z początku, że jeżeli mówimy o tej dekadzie, a jeżeli mówimy o najbliższych 5 latach, to dalej będą dominować udoskonalone technologie LFP, czy myślę, NFC, że LFP będzie coraz więcej. Tak. Czy nawet w jakimś stopniu zmieniona chemia tych ogniw, ale jednak one będą tą bazą, bo co jest jednak ważne w tym wszystkim? Ważne jest doświadczenie i to w każdej technologii. Technologię, którą producenci znają te niuanse produkcyjne, mają mniej problemów, bo jest mniej wad, które wychodzą z czasem i dlatego też producenci nie lubią tak szybko wprowadzać nowych produktów do masowej produkcji, no bo jest ryzyko, że na przykład z biegiem czasu nie wszystko da się w laboratorium przebadać, wychodzą jakieś problemy, no i wtedy koszty gwarancyjne mogą taki produkt szybko wycofać z rynku. Takie duże akcje serwisowe potrafią koncerny kosztować naprawdę majątek i no nie dziwię się, że to musi troszkę potrwać, zanim technologia się upowszechni i zanim
no pierwsi użytkownicy będą musieli zapłacić za to, ile kosztują te badania choćby, nie? Dokładnie. A teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Podsumujmy sobie rynek sprzedaży samochodów elektrycznych w 2023 roku. A jak tutaj ten rynek polski wygląda na tle europejskim? Bo powiem Ci, ja jestem trochę rozczarowany tym polskim rynkiem. Jestem bardzo rozczarowany, bo wiedząc, że mamy już w Europie kraje, gdzie się sprzedaje dużo więcej elektryków niż aut spalinowych, no to nasze 3-6% wygląda przy tym niestety blado, no i możemy się tu doszukiwać różnych niuansów. Myślę, że nie wiem, mogę się mylić, natomiast ja myślę, że tutaj Europa Wschodnia jest taka bardziej lękowa. Pokażmy ten wykres, czyli licznik elektromobilności na grudzień 2023 i co tutaj widzimy? Łączna liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach 98 tysięcy z hakiem, niecałe 100 tysięcy samochodów elektrycznych. Przy czym ile mieliśmy... Trzeba zauważyć, że tutaj mamy łącznie hybrydy plug-in i pełne elektryki. I jakoś ja nieszczególnie lubię to łączenie pluginów i elektryków, bo dużo takich pluginów nie jest zgodnie z przeznaczeniem, szczególnie po firmach używanych, tam nikomu się tych aut nie chce ładować. Mało prądu tam jest do ładowania. Tak, więcej jeżdżą jako spalinowe, natomiast też znam użytkowników, którzy potrafią zatankować do takich pluginów 1-2 baki na rok, więc no, różnie z tym bywa. Ja bym jednak tu szedł w pełne elektryki i tutaj mamy takich samochodów osobowych, zaznaczam osobowych, ponad 50 tysięcy. No co jest, patrząc na to, jak ja zaczynałem, kiedy było kilka tysięcy, to jest na pewno duży przyrost, jeśli chodzi o przyrost rok do roku, natomiast niekoniecznie duża liczba, no bo choćby patrząc na naszych sąsiadów, to u nich już 1 milion, zdaje się, z rok temu poszedł na rynek. No bo jeżeli popatrzymy sobie na nowe rejestracje, to jest około 20 tysięcy samochodów zarejestrowanych czysto elektrycznych w Polsce w zeszłym roku i to nie jest duża liczba, bo zobaczmy sobie na ten wykres, jak to w Polsce wygląda, czyli udział samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie rejestracji nowych samochodów 3,6%. No nie jest to dużo, ale to tak jak powiedziałeś, trochę specyfika chyba naszego regionu, bo ja przejrzałem sobie dane ze wszystkich krajów i oczywiście no 3,6 jest mało, ale jak popatrzymy sobie na Czechy czy na Słowację, to i tak jest trochę lepiej. Są kraje, w których ta elektromobilność rozwija się jeszcze gorzej, choć przeglądając chyba wszystkie kraje, zauważyłem taką pewną prawidłowość, że w naszym regionie te wskaźniki są niskie, z kolei jak idziemy w Europę Zachodnią, no to te wskaźniki są dużo wyższe. Tam kilkanaście procent czy kilkadziesiąt procent przestaje dziwić. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, tak jak Hiszpania, Włochy, tam też te samochody elektryczne jakoś ruszyć nie mogą, a o dziwo Skandynawowie, którzy nie są w Unii Europejskiej, Norwegia numer 1, ponad 80%, a dla mnie zaskoczeniem też była Islandia. 50% nowych samochodów to elektryki, więc bardzo duży udział. I popatrzmy jeszcze na ten wykres, jak to ma się w całej Unii Europejskiej. No 14,6% samochody elektryczne, więc na tle całej Unii jednak jesteśmy takimi trochę maruderami. No 4 razy mniej tych rejestracji to już jest naprawdę słabo. Myślę, że to też ma związek z zamożnością po prostu tutaj, jak dany kraj sobie ekonomicznie radzi. Widać, że te bogatsze kraje dużo szybciej idą w elektryki, no bo elektryki generalnie do niedawna były znacznie droższe, co myślę, że na końcu tego odcinka troszkę pokażemy, że to się bardzo szybko teraz już zmienia. Tak, bo bo tych czynników jest pewnie zamożność, to się z Tobą zgadzam, bo uważam, że jakby samochody elektryczne były w cenie spalinowych, to te nasze statystyki też wyglądałyby sporo lepiej. Ale to jest też kwestia dopłat. U nas jest ta dopłata z mojego elektryka, ale czeka się bardzo długo. Bardzo długo się czeka, jest to uciążliwe. Tak. Choćby w Niemczech było to dużo lepiej zorganizowane. Tam salon dostawał dopłatę, a klient dostawał od razu tą niższą cenę. Czyli nie musiał ktoś mieć tego wkładu własnego od razu. No po prostu przychodził i dostawał cenę już po dopłacie. Tak. Więc nie musiał mieć tak dużej kubki lub brać takiego dużego kredytu. No było po prostu łatwiej taki samochód zakupić i to myślę, że dużo zmieniło sytuację. Myślę, że bez znaczenia jest też, jak w danym kraju da się tanio zakupić energię elektryczną, bo tutaj też mamy różne możliwości zakupu energii elektrycznej. Mamy w różnych krajach taryfy dynamiczne. Ja akurat posiadam takie urządzenie do ładowania, które na bieżąco mi pokazuje prognozę na Niemcy i na Austrię. I mogę to urządzenie tak wysterować, że ma się ładować auto tylko jak są ujemne ceny prądu. A widzisz, a w ostatnim energetycznym talk show pokazywaliśmy promocję z Holandii, gdzie od kwietnia do końca sierpnia w weekendy prąd za darmo.
No właśnie. Idealna taryfa dla elektryka. I myślę, że tego typu informacje w danym kraju pobudzą jednak możliwość, no, pobudzą ludzi do myślenia o elektryku, no bo jeśli mamy gdzieś mieć coś za darmo, to czemu płacić na stacji paliw, nie? Tak. Chyba nikt nie lubił tych wizyt na stacji, zwłaszcza jak ja to robiłem czasem co kilka dni i tam kilkaset złotych ciągle wylewałem, a tutaj są możliwości. Czyli na pewno cena energii to jest bardzo ważny czynnik. No i ten czynnik, o którym mówiliśmy w zeszłym odcinku, czyli dostępność infrastruktury. To jest trochę taka, wiesz, kwadratura koła, nie? Że wiele osób się jednak nie chce zdecydować, bo się boi, no gdzie ja to będę ładował, a szczególnie będę miał problem na trasie, a z drugiej strony rozbudowa infrastruktury nie następuje, no bo samochodów elektrycznych Jest mało. Jest 50 000, więc dla kogo tą infrastrukturę tworzyć? I to jest taka trochę, wiesz... No problem jest z tym samym początkiem. Potem następuje taki efekt kuli śnieżnej, że to się wszystko samo napędza i patrząc na huby ładowanie na zachodzie, gdzie tam mamy supercharger, obok mamy jeszcze 2 czy 3 sieci, każda po kilka, jak nie kilkanaście stacji ładowania, więc tam widać, że jak już jest 1 000 000 aut elektrycznych, to wszystko się samo nakręca i napędza. U nas cały czas mamy problem z tym przeskoczeniem. I tu też złą robotę zrobiły generalnie dopłaty, bo dopłaty, które były mitycznymi dopłatami przez wiele lat, bo ja pamiętam kupując 7 lat temu pierwszego elektryka, to się zastanawiałem, że może to źle robię, bo może będą dopłaty, może coś tam. Potem się okazało, że jeszcze kilka lat nie było żadnych dopłat, a ludzie ciągle czekali na te dopłaty. Teraz dopłaty są, to się okazuje, że to jest wyjątkowo upierdliwa procedura, tak trzeba po prostu powiedzieć, że znam no, co najmniej kilka osób, które zrezygnowało z tych 18 750 lub 27 000, dlatego że powiedzieli, że oni już nie będą się więcej nad tym użerać, że on nie ma czasu 10. raz wysyłać tego wniosku. Są tak kuriozalne, tutaj troszkę się wyżalę, przypadki, że w wniosku trzeba dołączyć polisę ubezpieczeniową. No i ta polisa ubezpieczeniowa jest, ktoś wysyła tam wniosek po pół roku od zakupienia samochodu, tam wysyła polisę, po czym ten wniosek jest rozpatrywany przez kolejne pół roku i okazuje się, że przez ten czas, kiedy ten wniosek leżał w urzędzie, polisa się zdezaktualizowała, więc wniosek zostaje odrzucony, bo już polisa jest nieaktualna. I nieważne, że ona była aktualna w momencie składania wniosku, ale to wszystko tak długo trwało, że teraz trzeba od nowa składać wniosek z nową polisą, bo już nam przeskoczył kolejny rok. I to jest czasami gehenna. Jak tak nie, no, ręce opadają. To się zastanawiam, czy ktoś tam celowo, czy to po prostu taka jest, wiesz, niekompetencja rażąca przy tworzeniu tego typu programów. Nie wiem, nie działa to dobrze. Dotacyjnych, ale okej, ale zostawmy ten temat, bo to też nie jest clue. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj omówić. Czy czasem ta niska sprzedaż elektryków w Polsce nie jest trochę związana z ograniczoną ofertą? Bo popatrz, w ogóle dla mnie jest to pewnym zaskoczeniem, że absolutnie numerem 1, najlepiej sprzedającym się samochodem, ogólnie samochodem w 2023 w Europie to jest Tesla Model Y. Zdecydowanie to jest... Nie jakiś spalinowy, nie jakiś benzynowy, diesel, ale samochód elektryczny najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie. Czyli pieniądze zagłosowały na Tesla Y, no tak. Ale to też nie jest najtańszy samochód. Nie jest najtańszy. Ale zobaczmy sobie też na to, jak w Polsce samochody elektryczne się sprzedawały. No to mamy tak, Tesla Model Y, Tesla Model 3 i tak naprawdę długo nic. Tak, jak tutaj dodamy te dwa modele Tesli, to mamy ponad 4000 samochodów, a potem następny koncern, no to mamy troszkę ponad 1000, no nawet niecałe 20. Dodamy nawet Audi, Volkswagena i Skodę razem wziętych. Tak. Także Tesla tu ewidentnie wygrywa. Wiesz, ale tu właśnie chyba to jest też moja teza, że my tych modeli mamy mało, bo jeżeli mówię, jak popatrzymy na chiński rynek, tam konsument z samych chińskich modeli to ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt samochodów do wyboru. A w Polsce, no to dlaczego też takie wyniki Tesli? No bo przecież to nie jest żaden super samochód. To jest poprawnie zrobiony samochód elektryczny, który w większości przypadków działa tak, jak powinien działać. Tak, i to jest chyba najważniejsze, że Tesla działa tak, jak działa i Tesla podeszła do tego elektryfikacji jako całokształt, czyli i samochód, i sieć ładowania. I tutaj no, żadna marka nie jest w stanie dzisiaj z terenu Polski dojechać choćby do Hiszpanii, do Portugalii, przeprowadzając nas tak za rękę, gdzie wszystko w Tesli dzieje się samo. No, nam pokaże, gdzie dojedziemy, ile czasu mamy się ładować i tak dalej. Inne marki dopiero zaczynają. Pojawiają się oczywiście choćby BMW, takie systemy, które nas już potrafią prowadzić. Natomiast w Tesli mamy tą przewagę, że jeśli jedziemy po superchargerach, nie musimy mieć żadnych kart ładowania, żadnych aplikacji, nie musimy mieć nic. Tak. Wpinamy się i jedziemy. Tu jest prostota. Dzisiaj jak
ktoś miałby pojechać taką Teslą, inaczej, jakby dzisiaj ktoś miał pojechać samochodem elektrycznym do Portugalii i by nie miał żadnej wiedzy, to w zasadzie uda mu się to tylko Teslą, bo każdym innym pojazdem może mieć duży kłopot, że no właśnie będzie miał jakieś tu zajęta ładowarka, tu coś tam, tu się dzieje, a Tesla w Europie Zachodniej, gdzie jest dużo superchargerów, jak jest zajęty supercharger, potrafi przeskoczyć, potrafi powiedzieć, że tam trzeba poczekać 5 minut, załaduj się wcześniej, załaduj później, bo Tesla wie, kiedy ile aut przyjedzie na dany supercharger, bo ona ma informacje ze wszystkich nawigacji, wie, które auta tam jadą. No tutaj jako całokształt, jako ten system jest to najlepiej ogarnięte. Natomiast no, niektóre marki już to gonią. Mamy choćby BMW kartę BMW Charging i tam nawigacja potrafi nas prowadzić tylko po tych ładowarkach, które nam z tą kartą wystartują, więc to już tam wygląda lepiej. No ale znowu, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy choćby ścianę wschodnią i jak ktoś spróbuje gdzieś tam z Ustrzyk przejechać choćby do Suwałk i się okaże, że tam po drodze ma tylko jakieś wolne, pojedyncze stacje, które często bywają zajęte, no to kolega ostatnio taką podróż Teslą robił po Polsce Wschodniej, no i tutaj czekał, aż to się skończy ładować, tam się okazało, że tylko 50, no i stracił na to ładowanie kilka godzin, a z drugiej strony można dzisiaj jechać z Krakowa do Gdańska i mamy kilka fajnych hubów ładowania i dużo możliwości i możemy tą podróż przebyć bezproblemowo, także no, zmienia się to, ale jeszcze troszkę brakuje. Trochę brakuje, ale to jest jeszcze jeden według mnie czynnik istotny, że z uwagi na to, że jesteśmy małym rynkiem, no bo te niecałe około 20 000 nowych samochodów, no to nie, mówmy się, nie jesteśmy jakimś super rynkiem. W Niemczech chyba 500 000 samochodów elektrycznie sprzedane w zeszłym roku, ile dobrze statystyki pamiętam. 25 razy tyle co u nas. Tak. To też powoduje, że ta oferta u nas powoli dociera. No bo dobra, teraz się pojawił MG, też z ciekawą ofertą. Tak, z rok temu był już w Niemczech choćby, nie? Tak, ale na przykład ciągle nie mamy BYD, który też ma ciekawą ofertę w zakresie też takich mniejszych samochodów, też bardziej dostępnych cenowo. Trzeba zauważyć, że Tesla też dopiero od niedawna można kupić. Wcześniej Tesla trzeba było sobie z Niemiec przyciągać. Tak. To nie więc tutaj, to jest pewne ograniczenie, że po prostu na małym rynku wielu producentów no nie chce wchodzić, no bo nie widzi potencjału i też ja im się nie dziwię. Ale teraz przejdźmy do właśnie tego tematu, czy rok 2024 będzie takim rokiem przełomowym w sensie ceny. Czy czeka nas taka prawdziwa wojna cenowa, bo to się dużo mówi o tej wojnie cenowej, ale taka wojna cenowa to faktycznie to chyba w Chinach jest, ale czy ona dotrze do Europy? Czy tutaj nie będziemy mieć takiego pozytywnego efektu walki dwóch dużych graczy, czyli właśnie Tesla i BYD, którzy walczą na tym chińskim rynku, też obniżając ceny, optymalizując kwestie produkcyjne, bo dla mnie było pewnym zaskoczeniem, jak w styczniu teraz Tesla obniżyła ceny na model Y poniżej 200 000 złotych, co znowu, mam nadzieję, pchnie kolejnych producentów do tego, że będą musieli te swoje cenniki urealnić, te swoje oczekiwania będą musieli urealnić w zakresie ceny. Ja jestem tutaj optymistą generalnie i jak tworzyłem materiał na swój kanał właśnie o Tesla Y po tej zmianie ceny, no to generalnie większość komentatorów też była optymistyczna, jeśli chodzi o te ceny. Ja myślę, że za tym pójdzie też obniżka modelu 3. On teraz jest troszkę droższy, ale to jest po prostu nowy model i nowy model zawsze rządzi się swoimi prawami. I myślę, że reszta rynku, jeśli chce coś sprzedawać, to też będzie obniżała ceny. No i taka informacja choćby sprzed kilku dni, choćby taki Nissan Ariya, to jest chyba 45 000 teraz obniżki. Tak. Mamy dostawczego Townstara, gdzie tutaj suma korzyści, jeśli policzymy dopłatę rządową i rabat dealera, to już jest ponad 90 000. I nagle się okazuje, że auto, które cennikowo kosztowało ponad 200 000, dzisiaj mówiąc w cenach netto można mieć za 80 kilka tysięcy. Ale wiesz, więc to się wszystko bardzo, bardzo dynamicznie zmienia. Ale pytanie, zmienia. czy rynek oczekuje czegoś takiego zbędnego komplikowania. Dalej utrzymuje tą fikcyjną cenę samochodu 200-250 tysięcy, choć wszyscy wiedzą, że on nie jest tyle warty. I wiem, że tego w takiej cenie nie sprzedam. To zamiast wziąć i obniżyć jego cenę cennikową do ceny rynkowej, to zastanawiam się nad jakimiś promocjami, rabatami dealera. Już widziałem rabaty za fotowoltaikę, tutaj damy ci 10 000, tak. Żeby gdzieś ta twoja cena się zbliżyła. Czy nie lepsze jest właśnie takie podejście, jak ma Tesla? Okej, spadają mi koszty, chcę powalczyć o rynek, dobra, obniżam tą cenę. Bo ja się trochę też boję, że czasem przed takimi obniżkami w takich dużych koncernach to problemem jest korporatyzm. No bo ktoś tą cenę zatwierdził, ktoś do tego zrobił jakiś model. Teraz jak obniżymy tą cenę, to ten model się nie zepnie, więc trzeba powołać jakiś komitet. Ten komitet będzie miesiącami myślał, na ile tą cenę obniżyć. Jak dojdzie do tego, do poziomu obniżki, to cała konkurencja odjedzie, więc znowu zaczną nad tym myśleć.
I tu mam nadzieję, że właśnie tego typu firmy jak Tesla, czy BYD, czy inne chińskie koncerny, które jednak działają szybciej, one wymuszą na tych europejskich koncernach, że jednak będą musiały działać bardziej jak mała firma niż jak wielki koncern. Myślę, że tak. I tu bym taki może przykład przytoczył, jak ktoś pamięta rynek telefonii komórkowej w Polsce, jak weszedł nowy gracz, czyli Play, jak on namieszał na rynku, jak on zrobił stawki i potem nagle się okazało, że z tych takich większych stawek w Europie, jak mieliśmy, mamy teraz najkorzystniejsze. Tak. Bo właśnie weszedł gracz, który naruszył ten status quo, że wszystko było mniej więcej dogadane, były niby różne firmy, różne taryfy, ale to mniej więcej... rozmowy cenowej, ale się nie wychyla. Tak, nikt się nie wychylał. I musi przyjść taki gracz, który się wychyli, który właśnie pokaże, że można inaczej, który szybko działa, który zrobi takie czasami szokujące manewry, bo Tesla potrafiła zrobić obniżki po kilkadziesiąt tysięcy z dnia na dzień. No to jest bolesne dla kogoś, kto kupił w tej starej cenie samochód, no to na pewno to boli. I nawet to w Chinach były takie protesty, że tam ludzie atakowali salony Tesli, bo ktoś odebrał auto tydzień temu, a to nagle auto straciło 30% wartości. No ale dzięki temu mamy na rynku jakiś ruch, no a te ruchy powodują to, że jest jakiś postęp. No jak jest tak wszystko ułożone, no to się nic nie dzieje, nie? Tak, cennik zatwierdzony na cały rok naprzód i co by się nie działo, my w takiej cenie chcemy sprzedać. No bo jest jedna ważna rzecz, że to zawsze powtarzam i to na każdym rynku działa, że jak obniżasz cenę, to ci ten tort rośnie. Czyli potencjalnie klient, który nie myślałby o elektryku przy 200 000, przy 150 zacznie myśleć, a przy 125 go kupi. To tak ja myślę, że warto by było zrobić tak, żeby albo odwatować auta elektryczne, żeby po prostu nie było VAT-u na auta elektryczne. Z tego, co się orientowałem, to jest gdzieś takie rozporządzenie unijne, że to się da zrobić, tylko dodany kraj musi to zrobić. Albo zrobić tak, jak to było w Niemczech, że to salon dostaje i to szybką rekompensatę. Choćby tak były bony turystyczne. Tam generalnie dość szybko te pieniądze do tych obiektów trafiały, żeby ludzie w końcu zobaczyli, ile to auto kosztuje. Żeby nie było tak, jak dzisiaj pokazujemy 195 za Y, tylko żeby tam od razu ujęta była dopłata. Niech to będzie dopłata nawet stała, bez tych wszystkich kombinacji, że tutaj 27, tu 18, niech tam będzie 20 000, ale żeby tam się dzisiaj pojawiło za takiego dużego elektrycznego SUV-a 175 000. Żeby te ceny w końcu były normalne. Bo dzisiaj ktoś wchodząc na jakiś tam portal Otomoto czy cokolwiek innego, widzi taki miszmasz, że to jest nie do ogarnięcia. No jak my siedzimy gdzieś tam w branży, interesujemy się tym, to sobie doczytamy, że to jest cena netto, to jest cena z dopłatą, to jest bez dopłaty, zadzwonimy, ale jaki jest kłopot? No, na tych portalach są też, dużo jest ogłoszeń takich fejkowych, że dzwonimy i to auto się właśnie sprzedało. No taki tekst, jak słyszę 50 razy w ciągu dnia, bo chcę się coś dowiedzieć, no to już mnie to delikatnie irytuje. Nie każdy ma czas to wszystko analizować i koniec końców ludzie są zdezorientowani i nie wiedzą, ile to auto naprawdę kosztuje. Więc tutaj, gdyby tą dopłatę ująć i jakieś, nie wiem, może taki odgórny przepis, że pokazujemy auta w cenach brutto i pokazujemy auta po dopłacie, czyli tyle, ile faktycznie to kosztuje, tyle, ile trzeba zostawić. Bo żeby to jakoś było przejrzyste i wtedy szybko by się okazało, że dałoby się łatwo porównywać te samochody, że mamy tutaj auto spalinowe za 120 000 i tu mamy zaraz auto elektryczne za 120 000 i porównujemy sobie, no to elektryczne ma lepsze wyposażenie, ma większą moc, lepiej jeździ, w sumie to będzie trzecie auto w rodzinie, więc w sumie niech będzie elektryczne, bo po co mi zasięg? No i tak, jak będę chciał, to pojadę spalinowym. Koniec końców i tak wszyscy potem jeżdżą elektrykiem, ale to już jest na marginesie. Tak. Do tego trzeba pewnie dojrzeć, ale tu jeszcze jedna taka dość ważna kwestia, czy są podstawy rynkowe do tego, żeby liczyć na to, że ceny samochodów elektrycznych spadną. I ja też szukałem informacji w tym zakresie, no bo jednak ciągle tym jednym z najbardziej kosztogennych elementów jest akumulator trakcyjny. I to jest bardzo ciekawa informacja z Chin, która dotarła, że ta walka cenowa to nie jest tylko wśród producentów samochodów, ale też wśród producentów ogniw, szczególnie tych dwóch największych na chińskim rynku, czyli BYD i CATL. I jak w zeszłym roku taka średnia cena ogniwa LFP była na poziomie 0,85 RMB, czyli 0,85 juana, co daje w przeliczeniu na polskie jakieś 490 zł za kilowatogodzinę energii w ogniwach, czyli to nie jest pakiet, to jest ogniwo, no ale główny, najbardziej kosztogenny element, ale ogniwo. No to teraz ta cena spadła do 0,4 juana za watogodzinę, co daje jakieś 230 zł za kilowatogodzinę. To łatwo policzyć, że olbrzymi spadek. Tak, takie typowe auto miejskie ma dzisiaj może 40 kWh. No to 40 kWh, jak dobrze liczę, to jest niecałe 10 000 nawet złotych za ogniwa. Za ogniwa u producenta w Chinach. Tak. Więc
no tutaj, żeby z no tego to nawet pakiet... jeśli zrobić z tego pakiet, nawet jakby to 25, plus, to jakieś plus 30% pewnie trzeba dodać, żeby zbudować z tego pakiet. Wiadomo, że później go trzeba jeszcze przewieźć i tak dalej, ale popatrz, trzeba na to popatrzeć tak całościowo. Troszkę ci znowu wejdę w słowo, ale jeśli mamy pakiet za paręnaście tysięcy złotych, to ja myślę, że dzisiaj to auto jest tańsze w produkcji niż auto spalinowe, bo nam odchodzi drogi silnik spalinowy. No silniki spalinowe to też jest koszt parunastu tysięcy złotych, bo to są mega skomplikowane konstrukcje. A tu nam silnik elektryczny to jest naprawdę w porównaniu z silnikiem spalinowym bułka z masłem, dużo prostsza konstrukcja. Silnik od Tesli, która ma, nie wiem, kilkaset koni, można wziąć praktycznie pod pachę. To jest coś takiego, no spróbuj kilkusetkonny silnik spalinowy dźwignąć. No to trzeba dobry dźwig. Odchodzi nam dużo więcej elementów, odchodzi nam cały układ wydechowy. No odpada dużo rzeczy i myślę, że to, co kiedyś się opowiadało, że jak dojdzie cena kilowatogodziny do $100, to auta elektryczne będą tańsze w produkcji. Były takie informacje przez wiele lat, gdzieś to ucichło, natomiast no dzisiaj patrzymy, że to już jesteśmy poniżej $100 za kilowatogodzinę. Ale w ogniwach. W ogniwach, ale popatrz, ale myślę, że dalej jak przejdziemy na pakiet, nawet jakbyśmy tutaj podwoili tą wartość, to już na poziomie pakietu jesteśmy poniżej $100, więc jeśli te informacje były prawdziwe, które przez wiele mediów były przez wiele lat powtarzane, to ja myślę, że dzisiaj już da się wyprodukować taniej elektryka. Tak, ale dla nas jest to informacja dość istotna taka, że w 2024 jest potencjał do tego, żeby te samochody elektryczne taniały, no bo to wiesz, bo to jednak trochę trwa. Teraz CATL i BYD te ceny dostosowują, czyli podpisują nowe umowy z producentami samochodów elektrycznych. Oni to muszą zakupić, muszą włożyć w te samochody. Więc pewnie może końcówka pierwszego kwartału 2024, czy drugi kwartał 2024, wtedy faktycznie będziemy widzieć te samochody z tymi tańszymi ogniwami i faktycznie będzie to wtedy potencjał do tego, żeby znowu tę cenę mocno dźwignąć w dół, no bo koszty produkcji spadną. Tak, no trzeba pamiętać, że przy takich dużych koncernach to wszystko idzie na jednak długoterminowych umowach i te efekty widać zazwyczaj po czasie, nie? Tak. Ale jeszcze jeden temat chciałem tutaj troszkę może nawiązać do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że nie wiem jak to jest, nie wiem czy też masz takie wrażenie, że jak auta drożały, to nie było problemu, żeby co miesiąc cennik danego modelu był nowy. Tak. Natomiast teraz jakoś w drugą stronę idzie oporniej. Idzie oporniej. Mam takie wrażenie, nie wiem, ale faktycznie coś w tym jest. Obniżać ceny się zdecydowanie trudniej. Dobrze, i przejdźmy do ostatniego tematu, czyli do samochodu elektrycznego do 150 tysięcy złotych. Tutaj odwołamy się też do poprzedniego odcinka, tam były do 200 tysięcy złotych, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszamy, a dzisiaj taki mniejszy budżet troszkę. I tam było nam łatwiej. Tak. Do 100 tysięcy mieliśmy zdecydowanie większy wybór. Przy 150 tysiącach ten wybór jest jednak mniejszy i ja proponuję zacząć od legendy. Zaczynaj od legendy, ja też zacznę od legendy, ale jedna uwaga. Ja tutaj troszkę samochodów umieściłem na końcu, które cennikowo dzisiaj kosztują więcej, natomiast które da się na oficjalnych stronach producentów znaleźć w niższych cenach. Tak. Myślę, że bez tego w ogóle by było ciężko dzisiejszy materiał zrobić. A myślę, że jak ktoś już jest na stronie producenta jako oficjalne auto do odbioru, to myślę, że możemy to brać pod uwagę, że to już za tyle da się dzisiaj kupić. Tak, bo tutaj nas interesują realne ceny, czyli jeżeli producent nie chce zmienić cennika, ale daje stały rabat, no to też uwzględniamy, że może to realnie. Od razu uwaga, tutaj trzeba powiedzieć o dopłatach, to mamy ceny przed dopłatami, mamy ceny brutto. Tak. Czyli jeśli ktoś jest dużą rodziną lub ma firmę i zadeklaruje ponad 15 tysięcy przebiegu, no to trzeba od tych cen odjąć 27 tysięcy. Jeśli nie zadeklaruje lub nie ma karty dużej rodziny, to 18 750, więc tutaj z tej ceny choćby promocyjnej 147 robi nam się 1120 przy tej większej dopłacie. I myślę, że jak za auto o mocy 150 koni, które naprawdę fajnie jeździ, jest dużym kompaktem, no to ten Leaf jest ciekawą propozycją. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest auto konstrukcyjnie dekadę do tyłu. Ze właśnie o tym wadami i zaletami. Czy nie uważasz, że to jest jednak dość stary samochód? Bo nawet popatrz, dobra, tutaj moc faktycznie może większa nie jest potrzebna w samochodzie elektrycznym, ale i ta bateria jest relatywnie małej pojemności, jak na wielkość tego samochodu. I faktycznie, no to jest samochód tak sprzed dekady. Tak, no i tu trzeba też zaznaczyć, że producenci podają zazwyczaj większe pojemności, czyli te pojemności brutto. Trzeba pamiętać, że mój pomysł jest taki, ładujemy auto do 100%, zjeżdżamy do 0%, zobaczymy ile da się dystans raz zużycie wyciągnąć kilowatogodzin z tego samochodu. No i tutaj moje pomiary w przypadku tego samochodu to było 35-36 kWh.
co generalnie przy takim typowym zużyciu paręnaście kilowatogodzin daje ponad 200 km zasięgu, natomiast trzeba pamiętać, to jest stara technologia. Nissan nie lubi choćby szybkiej jazdy. Tam natychmiast zaczyna się ten pakiet grzać i to dość mocno. Tam nam wyparowuje energia i nie jest problemem na autostradzie zobaczyć 30 kWh na 100 zużycia i tutaj mamy zasięgu już wtedy 100 km. I pojawia się kolejny problem. Przyjeżdżamy na szybką ładowarkę, o ile ona się nie ładuje. A ona się ładuje tylko bardzo wolno, albo w ogóle nie możemy się do tej ładowarki podpiąć, no bo choćby na trasach nasza główna sieć ładowania szybkich ładowarek, czyli Greenway, eliminuje złącze Shademo, a tutaj mamy stare złącze Shademo. To I 50 kW. Tak. Moc ładowania. Tak, to w piku i pod warunkiem, że bateria nie osiągnęła jeszcze bodajże 40 czy tam 9 czy koło 50 stopni. Osiągnąć to latem jest bardzo łatwo. Da się to osiągnąć po pierwszym ładowaniu. Jeśli jedziemy bardziej dynamicznie, a już nawet jeśli jedziemy bardzo delikatnie, osiągamy tą krytyczną temperaturę po 2 ładowaniach i trzecie ładowanie jest niestety z mocą paręnastu kilowatów i nie zrobimy z tym nic, ponieważ to auto nie posiada żadnego systemu chłodzenia, grzania baterii. Tak. No i też wiąże się to potem z większą degradacją tej baterii. No, auto na ale co też dzień... ładowarka pokładowa jest małej relatywnie. Tak, bo tam jest jednofazowa, jest 3,6 albo 7,2 kW. No, generalnie na co dzień do jazdy znam tutaj taksówkarzy, którzy poprzejeżdżali kilkaset tysięcy kilometrów tym samochodem. Tutaj trzeba zaznaczyć takiego pana jak Arkady Frieder, który przejechał Leafem, co prawda pierwszej generacji, ale to jest dokładnie ta sama konstrukcja, ta sama płyta podłoga, przejechał przez całą Afrykę, więc to są pancerne auta i tu jest właśnie plus tego, że to jest stara konstrukcja, bo to jest stary japoński samochód. Naprawdę ciężko mu coś ale właśnie zrobić. Brakuje, no bo dlaczego tam... Chociażby nawet ta wtyczka, no skoro... Tego nikt nie rozumie. Skoro Shademo wychodzi, no to czemu nie mają tego typu 2, gdzie normalnie... Tam są dwa gniazda, tam jest Shademo i typ 2, natomiast nie ma CCS-a. Nie ma szybkiego ładowania CCS-em, no i choćby cała sieć Ionity, tam już w ogóle nie ma Shademo, na żadnej stacji, więc tutaj odpada nam duża sieć ładowarek. Też w Europie Zachodniej możemy korzystać z superchargerów, ale tam jest też TCS. No generalnie mając takiego Nissana, no to jest auto idealne na co dzień, na trasę bym odradzał. Tak. Oczywiście da się, ale to chyba nie o to chodzi. I brakuje przeprojektowania całego tego akumulatora trakcyjnego, żeby go po prostu dostosować do obecnych warunków. Tak. Tutaj no, to jest petarda samochód, użytkownicy na własną rękę potrafią tam dorabiać chłodzenia. Tu naprawdę ludzie kochają te samochody. Do dzisiaj mam takiego pierwszej generacji w garażu i uważam, że to jest super auto i bardzo go lubimy. Natomiast no, nie da się w dzisiejszym tak szybkim świecie i tak dużego postępu świecie produkować coś, co w zasadzie jest niezmienione od parunastu lat. A tu tak mamy w przypadku Leafa. On dostał, no, Leaf 2 dostał troszkę większy bagażnik, dostał inne lampy z przodu, ale jak popatrzymy na to auto z boku i popatrzymy na to, że od najstarszego Leafa można wsadzić, do najstarszego Leafa można wsadzić baterię od najnowszego, największego Leafa z tam drobnymi oczywiście software'owymi przeróbkami, bo to wszystko pasuje, no to dalej są te same samochody. Dokładnie. I to, kurczę, zabiło troszkę ten model, nie? Okej. Idźmy dalej. Był w poprzednim odcinku, jest w tym odcinku taki troszkę czarny koń. Tak, czarny koń MG4. Już za 150 000 nie będziemy mieć wersji tej najwyższej, ale za 150 000 możemy mieć wersję Luxury. Więc fajnie wyposażony samochód. Fajnie wyposażony, dokładnie. Fajnie jeżdżący i co najważniejsze, szybko się ładujący. Tam nie ma problemu uzyskać moce ładowania na poziomie 140 kW. Mamy tam możliwość w menu wymusić podgrzanie baterii, żeby zimą nam się szybko naładowała. Auto, które się fajnie prowadzi, jest takim klasycznym kompaktem. Pełno elektroniki w tej wersji. Tak. Także bardzo ciekawa propozycja. A jeśli ktoś lubi dobre osiągi i gdzieś tam wysupła jeszcze dodatkowe 20 000, to może mieć 3.8 do setki. To już w ogóle myślę, że za te pieniądze... No właśnie ciekawe, czy to będzie taki czarny koń, czy nie. Może do kolejnego odcinka uda nam się zapytać. Znam już kilka osób, które zamówiły te samochody i patrząc po komentarzach i patrząc na to, jak moje filmy o tym aucie nagrane rok temu nagle dostały drugiego życia, to patrząc w statystykach to jest bardzo duże zainteresowanie. Próbujemy wydobyć te statystyki do kolejnego odcinka. Czy faktycznie ten czarny koń staje się czarnym koniem, czy tylko dużo o nim się mówi, a tej sprzedaży nie widać.
No bo faktycznie no to jest samochód, który przy budżecie do 150 tysięcy na pewno jest godny. I tu też zauważmy, że jeśli bierzemy pod uwagę dopłatę, to w zasadzie w 150 tysiącach każdą wersję możemy kupić, nie? Ale nie mówimy o tych dopłat. Ale dobra, dopłata... Dobra, okej. Dzisiaj mówimy bez dopłat. Mówimy bez... Znaczy, pamiętamy, że dopłaty są. Jeżeli są, no to warto z nich skorzystać, ale my tutaj porównujemy... Tak, ceny cennikowe brutto. Tak. Ceny cennikowe brutto. Okej. Co mamy tutaj dalej? Series 3. No tutaj powiem Ci szczerze, że... Katalogowo cena jest dużo wyższa, jest 150, ale producent chyba i dealer doszli do wniosku, że teraz w takiej cenie się on nie sprzeda, więc może ten samochód realnie kupić za 150 zł. 150 tysięcy złotych. Tak. No mamy tutaj rabat, jak widzimy, 40 tysięcy złotych i myślę, że dzisiaj to i tak jest dla mnie osobiście za mały rabat. Miałem przyjemność tym autem jeździć i mam znajomych z tym autem i to jest chyba najbardziej niedopracowany elektryk, jakim jeździłem. Tu mamy co prawda ogniwa LFP, natomiast na tamten moment, kiedy ja to auto testowałem, producent nie bardzo ogarniał to i zimą te auta się tak zachowały, że zjadały bardzo dużo prądu, grzały te akumulatory. Na ładowarkach się nie bardzo chciały ładować, nie ze wszystkimi ładowarkami się dogadywały, ale to wszystko jest jakoś bym mu tam wybaczył, bo jako auto miejskie na co dzień to w sumie można to wszystko wybaczyć, natomiast ja osobiście nie wybaczam samochodów, jeśli one się po prostu źle prowadzą. I tu taka historia, jadąc tym autem 100 na godzinę miałem wrażenie, że jadę 150 i miałem wrażenie takie jak się jechało, pewnie jeździłeś kiedyś małym Fiatem, maluchem tak zwanym, jak się jechało ponad 100 to trochę śmierdzi w oczach. Dużo śmierdzi w oczach. Więc coś takiego przeżyłem w Seresie, to są oczywiście moje subiektywne przeżycia. Natomiast no, jeśli ktoś by się zastanawiał tym samochodem, to zdecydowanie polecam się przejechać, bo do pewnych zastosowań pewnie może być. Jest on bardzo bogato wyposażony. Tutaj w standardzie mamy wszystko łącznie tam z szybem, z szklanym dachem. Natomiast no, nie jest to jakoś mój typ. O, może tak. No bo to też nie jest najnowsza konstrukcja. On już też chwilę na rynku, ten samochód jest i on może, wiesz, był też bardziej atrakcyjny. Się nie prowadzi po europejsku. Tak, ale on też był bardziej atrakcyjny, jak on do Polski wchodził. Tak, w momencie debiutu. Tak. I tutaj jednak pojawienie się tych nowych samochodów, no od razu jak masz inny punkt odniesienia, też zaczynasz inaczej patrzeć na te samochody. No to faktycznie. No tak. Na pewno. Dobra, co mamy tam dalej? Citroen Berlingo. No i tu postanowiłem zrobić coś takiego, co może służyć jako dostawczak, może służyć jako auto rodzinne. Tu mamy akurat wersję 5-osobową. Katalogowo to auto kosztowało prawie 180 tysięcy, no ale mamy dzisiaj rabat 25 tysięcy i możemy takie auto w cenie specjalnej, jak tutaj producent podaje, mieć już za 150 tysięcy. Mamy tutaj klasyczny koncern Stellantis. Jest tych aut bardzo dużo. Także tutaj niekoniecznie to musi być Citroen, może być to Opel jakiś, czy te bliźniacze modele. Tak. Teraz akurat dzisiaj ten model do porównania wybraliśmy. I mamy samochód o baterii 50 kWh. Nie jest to za dużo, natomiast ta bateria się dość szybko potrafi naładować. Ta w piku moc jest 100 kW. Natomiast znowu będę zauważał, że tutaj trzeba brać pojemność netto i z takich moich tutaj pomiarów, rozładowując to od 100 do 0%, wychodzi 43-45 kWh, co nie jest dużo jak na taki jednak większy samochód, bo szczególnie to potrafi być do przewożenia większe. Prądożerne, więc na co dzień super auto, na trasę raczej bym go nie kupował. Natomiast to każdy ma swoje potrzeby. Jeśli ktoś chce takim autem pojechać w góry i wrócić, a na noclegu ma jakieś gniazdko, żeby się podładować, to na pewno będzie zadowolony. Także co się zmienia na rynku, to, że możemy mieć już małe auta miejskie, możemy mieć kompakty, jak przed chwilą właśnie rozmawiałeś o MG, a możemy mieć coś jak minivan, czy coś takiego dostawczego. Już zaczynają się pojawiać większa oferta, bo kiedyś to tam było 3 modele na krzyż i nic więcej, to dzisiaj już mamy większy wybór. Tak, zdecydowanie. Opel Corsa. No tak, postanowiłem, że jakiś maluszek musi się znaleźć i tutaj Corsa z ceną katalogową 120, prawie 8 tysięcy. Myślę, że też dla niektórych może być ciekawym samochodzikiem. Ja uważam, że jak na miejskie auto to jednak jest troszeczkę za dużo, zwłaszcza, że EC3 będzie tu debiutował z ceną 110 tysięcy, więc będzie lepszą ofertą, ale komuś może się po prostu podobać. Są zwolennicy małych samochodów, ktoś jak parkuje w centrum, to może być zadowolony, bo to jest naprawdę malutki samochodzik, no taki zgrabny. Parametry te same, co w przypadku poprzedniego modelu, no bo to mamy koncern Stellantisa, czyli bateria brutto 50,
I co ważne, może tam zapomniałem powiedzieć, mamy 135 koni mechanicznych, 100 kW. Także no tak, no to naprawdę jeździ. Do miasta jest... To naprawdę chce jechać. Jest okej. Opel Mokka. Tak. Kolejny przedstawiciel koncernu Stellantis, tym razem też Opel i Mokka. Cena katalogowa, jak widzicie, dość kosmiczna. Blisko 200 000. Blisko 200 000. Nigdy bym za to auto za tyle nie kupił, natomiast teraz cena promocyjna 130 000, czyli mieścimy się w naszym budżecie. Już robi z tego auta bardzo ciekawą propozycję, bo to jest bardzo przyjemny samochód. Może nie tak rewelacyjny jak EC4, bo to jest z tego koncernu, to EC4 jest akurat moim faworytem, natomiast nie znalazłem w dobrej cenie EC4, dlatego dzisiaj jest Mokka. Ale jest to już bardzo ciekawa konstrukcja, no troszkę większy samochód, troszkę doroślejszy, lepiej się prowadzący, no taki podwyższony kompakt, jak to oczywiście w czasach crossoverów, to czasem ciężko powiedzieć, co to do końca jest, natomiast ja miło wspominam test akurat tego samochodu. Okej. I dalej w tym samym koncernie? Tak, dalej idziemy w małe samochodziki i tym tutaj akcentem znowu będziemy pewnie czytać komentarze, że jak za małego takiego maluszka, no Fiat 500 to jest naprawdę mały samochodzik, to jest dużo, natomiast też bardzo przyjemne auto. Mamy tutaj auto, które ma już też ponad 100 koni mechanicznych, jest to malutki samochodzik i co pamiętam z testu tego samochodu, to bardzo sportową trakcję. To auto ruszając gdzieś na śliskim potrafiło dość mocno się ślizgać, natomiast w ramach kontroli trakcji nie wyjeżdżało przodem. Ta trakcja coś robiła, że to auto jechało tam, gdzie chciałeś, natomiast ono walczyło jak mogło, żeby cię wystrzelić do przodu i to mi się bardzo w tym aucie spodobało. To jest bardzo mały samochód, ale dzięki temu, że ma ciężką baterię i fajnie zrobiony tutaj układ napędowy, podwozie, zawieszenie, układ kierowniczy, jedzie się tym, jakbyśmy jechali co najmniej kompaktem. Także zaskoczyło mnie ten samochód. Nie spodziewałem się, że może być tak fajny do jazdy. No i jak myślę, że ktoś patrzy na takie coś, jak choćby, nie wiem, auto do lansu, no to myślę, że dla pewnych grup i pewnych osób myślę, że taka 500 może być ciekawym wyborem. No nie jest to auto dla nas. To nie jest na pewno auto dla nas. Nie jesteśmy jego grupą docelową. Wiesz co, ja akurat lubię małe samochody. Ale ja cię nie widzę w tej 500. Ja się też nie widzę, szczególnie przez tą cenę. Bo wiesz, ja akurat uważam, że małe samochody do miasta jest naprawdę praktyczne, chociażby z uwagi na miejsce do parkowania. Wygodnie się nim jeździ podczas... Nie trzeba, wiesz, jeździć wielkim SUV-em, bo w mieście to przeszkadza, ale wiesz, no cena 140 to zabija. No to nie takie ceny oczekujemy tutaj. Ja uważam, że jak no przynajmniej 30 000 za dużo ten samochód kosztuje. Dobra, tak, no to... tak patrząc, ale to jest moje też subiektywne odczucie oczywiście. Mini. No i tu mamy znowu samochód, który na papierze się nie broni, natomiast no, Mini ma swoich zwolenników. To jest bardzo ciekawy pojazd, który... Ale spalinowe wersje też się nie bronią, tak? Tak. To jest auto, które się nigdy nie obroni racjonalnie, natomiast patrząc na to, że mam malutki samochodzik, który ma 184 konie mechaniczne. No to... I jesteś fanem marki? Tak, jak ktoś jest fanem marki, to mamy na przykład obłędne nagłośnienie. Z tych ponad 120 testów pamiętam, że Mini grało najlepiej. Tam muzyki słuchało się najprzyjemniej. Także no, to auto się nie kupuje dlatego, że ono ma mieć zasięg, że ma coś ekstra, bo ono się nawet szybko nie ładuje. Tam mamy maksymalnie moc ładowania 50 kW, mamy przód napęd, mamy bateryjkę niedużą, bo tam brutto powyżej 30 kWh, netto to nawet jest poniżej 30 kWh, więc zasięgu bym się tu nie spodziewał. Potrafi być dość ekonomiczne. Przyspieszenie w okolicach 7 sekund do setki. Także znajdzie swoich odbiorców na pewno, aczkolwiek znowu to nie jest dzisiaj propozycja, myślę, dla mnie na przykład. Nie wiem. A ja mam propozycję, bo jak ty byś się zapatrywał na takiego wariata? Ja akurat nie jestem fanem tej marki. Bardziej praktycznie podchodzę do wyboru samochodu, ale mam propozycję, bo tutaj zmierzamy już do końca tego odcinka, że byśmy w następnym odcinku nie stawili sobie może za cel jakiejś bariery finansowej, ale poszukajmy najciekawszych ofert na rynku w stosunku ceny do możliwości. No, już wiem, kto będzie faworytem, ale to może w następnym odcinku powiem. I pewnie nasi widzowie, oglądając twój kanał, też wiedzą, ale poszukamy więcej niż ten jeden model samochodu. Postaramy się nie być bardzo monotematycznymi.
Dzisiaj dziękujemy, zapraszamy Państwa do komentowania, szczególnie czy podzielacie nasze zdanie, że rok 2024 będzie przełomowy dla rynku elektromotoryzacji w Polsce i czy faktycznie czeka nas wojna cenowa i możemy spodziewać się ciekawych promocji i ofert w 2024. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam do oglądania. Zapraszam również na mój kanał Na Prąd po Polsce, gdzie większość samochodów, które dzisiaj oglądaliście, o których rozmawialiśmy, możecie zobaczyć, jak sprawują się w codziennym użytkowaniu na trasie Zakopane testu, czyli jedziemy z okolic Krakowa do Zakopanego, robimy 100 km w góry i z powrotem. Zapraszam.